Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam drugą grę na konsoli PlayStation. Niestety nie potrafię jej tytułu poprawnie wymówić, dlatego wyświetlam go na ekranie. Gra została wydana przez Konami 3 grudnia 1994 roku. Na półkach sklepowych w Europie pojawiła się ona dopiero 2 lata później. I jest to pierwsza gra, która umożliwia grę na 2 graczy. Tytuł gry wziął się z połączenia 2 wyrazów, Parody i Gradius, co razem dało Parodius. Ten zabieg był celowy, ponieważ Konami zdecydowało, że zrobi crossover starych gier takich jak na przykład Gradius i przedstawi to w postaci parodii. I tak oto mamy typowego shootera 2D, którego celem jest zestrzelenie wszystkiego, co się rusza na ekranie, no i przy okazji zbieranie różnych power-upów i dzwoneczków z bonusami. Do dyspozycji mamy kilka postaci, m.in. ośmiornicę po prostu o imieniu Octopus, pingwina z gry Penguin Adventure, pojazd kosmiczny Vic Viper z Gradiusa, Twin Bee z gry o tym samym tytule. No a z gry Sexy Parodius mamy takie postaci jak świnia o imieniu Michael, króliczek Playboya o imieniu Hikaru, coś rybopodobnego Mambo, no i ludek na papierowym samolocie Koitsu. Każdy z nich jest unikatowy i posiada specjalne zdolności. Aby to udowodnić, przedstawię Wam, co robi Koitsu. No więc tak, lata on na papierowym samolocie. Aby zwiększać swoje obrażenia, po prostu się kopiuje i po zebraniu kolejnych power-upów na samolocie stoi ich chyba z 4. Ludki później zeskakują, jeżeli pod nimi znajdzie się jakieś twarde podłoże, to biegną i zabierają wszystko, co napotkają na swej drodze. Gdy wpadną do wody, unoszą się na jej powierzchni przy pomocy kół ratunkowych. W przypadku, gdy zbierzemy pancerz, nasz ludek i samolot jest owijany prezerwatywą. Jak już wcześniej wspomniałem, do pomocy mamy 2 rodzaje power-upów. Jedne zwiększają nam obrażenia, kąt strzelania, liczbę pocisków lub liczbę pomocników. Drugi zaś daje nam pancerz, który ochrania nas przed obrażeniami. Gra posiada 2 tryby rozgrywki i z widocznych opcji do wyboru za bardzo nie rozumiem, czym się one od siebie różnią. Po uruchomieniu pierwszego przedstawia nam się fabuła. Oba różnią się od siebie drobnymi szczegółami. Każdy z nich prezentuje 2 różne ścieżki rozwałki. Pierwszy jest bardzo wymagający i z kolejnym poziomem czujemy wzrost trudności. Sam dotarłem do 4. świata i utknąłem na walce z bossem, który strzela w moją stronę taką ilością pocisków, laserów i przeciwników, że w pewnym momencie nie wiedziałem, gdzie na ekranie znajduje się moja postać. No, oczywiście w sekundę padłem. W drugim trybie, poza wybijaniem tysięcy przeciwników i bossów, mamy fragmenty labiryntu. Jest on tak skonstruowany, że mimo sporej ilości dostępnych dróg, tak naprawdę są tylko 2, a jak na labirynt przystało, poprawna jest tylko jedna. W obu trybach elementem łączącym jest walka z bossami pod koniec każdego z poziomów. Bossowie są bardzo charakterystyczni dla poszczególnych etapów. W samym poziomie, jak już wiecie, są dzisiaj bardzo różne i raczej nie będziecie narzekać na monotonię z tej strony. Na przykład na poziomie, w którym strzelamy pod wodą, a naszymi przeciwnikami są ryby, na końcu czeka na nas urodziwa, piękna syrenka, śpiewająca w naszą stronę z zabójczą piosenką. W innym miejscu, gdzie walczymy w automacie pełnym maskotek i misiów, na jego końcu czeka na nas tańcząca puszysta panda baletnica, która rzuca w nas wcześniej wspomnianymi pluszakami. A co ogólnie może nas zabić w tej grze? Dosłownie wszystko. Dotyk i strzał przeciwników, ściany, obiekty spadające z nieba, ruchome elementy mapy. Ba, nawet ban pozbawia nas życia. Gra przez to posiada bardzo wysoki poziom trudności, a przejście tej gry dedykowane jest chyba dla prawdziwych hardkorowców. Ja zbytnio nie przepadam za tego typu grami, dlatego też mój skill, który widzicie na ekranie, nie jest zbyt spektakularny, a w połączeniu z trudnością gry nie żyje dłużej niż kilka poziomów. Grafika mimo wieku dzisiaj aż tak bardzo nie kuleje. Mamy tutaj bardzo kolorowe animacje, postaci i świat jest przedstawiony bardzo przyjemnie w klimacie bajkowym. I mimo tak ważnego świata, oczy z przyjemnością obserwują, co się dzieje na ekranie. A fizyka gry... Nie znam fabuły w tej grze, ale to nic nie szkodzi. Tutaj istotną zaletą są rozwałka i ubaw. W grze wielkim plusem jest jej klimat, który przedstawia się bardzo humorystycznie. Z chęcią znawiam grę, żeby zobaczyć, czym zaskoczą mnie twórcy. Z każdym kolejnym etapem świat wraz z przeciwnikami zmienia się diametralnie, co przyczynia się do tego, że gra się w ogóle nie nudzi. No i ci wspaniale zaprojektowani bossowie na końcu. No po prostu spójrzcie na nich. Czy to nie jest pocieszający widok? To co myślicie o drugiej grze na konsolę PlayStation? Napiszcie mi w komentarzach.
Jakże wystawiam ocenę 4 na 10. A wy? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!